Monitoring skójki gruboskorupowej jest na terenach parków i na terenach Natura 2000 jest wymagany ze względu na to, że skójka gruboskorupowa jest gatunkiem naturowym, czyli jest gatunkiem chronionym w myśl dyrektywy siedliskowej przez Unię Europejską. W takich przypadkach, gdy mamy taki gatunek, co jakiś czas musimy przeprowadzać kontrolę stanu populacji gatunków, które są właśnie w ten sposób chronione. Występuje głównie w rzekach. W związku z tym co kilka lat należy przeprowadzać w wybranych wcześniej punktach monitoring polegający na wyznaczeniu co najmniej 3 transektów, które sprawdza się dokładnie pod kątem występowania wszystkich gatunków małży, które możemy spotkać na szerokości 1 metra biegu rzek. Na tej podstawie ustalamy stat tego gatunku, czyli jaki jest faktyczny stan populacji w danym odcinku i jeżeli posiadamy wcześniejsze dane, możemy je również porównać z aktualnie uzyskanymi, co pozwala ocenić, czy gatunek ten jest stabilny, czy zwiększa swoją liczebność, czy też pojawiają się jakieś problemy, które wymagają aktywnej ochrony tego gatunku i podjęcia jakichś aktywnych działań. Wszystkie małże są bardzo wrażliwe, dlatego że przebywając w wodzie również pobierają pokarm przez filtrowanie, czyli właściwie wszystko to, co znajduje się w wodzie, musi przejść przez ich organizm. To powoduje, że nawet niewielkie czasem zanieczyszczenia mogą wpływać negatywnie na ich populację. Szczególnie widoczne jest to właśnie u skójki gruboskorupowej, która jest bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia. Nawet niewielkie ilości biogenów mogą prowadzić do zaniku populacji. Przeciętna skójka może filtrować nawet 40 litrów wody na dobę. Jest to bardzo duża ilość. Jej działalność przyczynia się również do oczyszczania wody. Dlatego, że część tych składników, które pobiera, oczywiście wykorzystuje do budowy swojego ciała i do zaspokojenia funkcji fizjologicznych, ale również te elementy, których nie wykorzystuje, wypluwa w postaci pseudofekaliów, które już jako większe cząstki opadają na dno. Czyli te wszystkie zawiesiny, które są bardzo drobnymi zawiesinami pływającymi w toni wodnej, które powodują, że patrzymy na wodę i mówimy, o, jest mętna, mogą opaść na dno poprzez przefiltrowanie właśnie za sprawą przefiltrowania przez małża. Dlatego też duża ilość małży w środowisku wodnym sprzyja polepszaniu warunków środowiska i przede wszystkim przejrzystości wody. I am Nicoletta Riccardi from Water Research Institute of the National Research Council of Italy, and I also belong to IUCN Species Survival Commission for freshwater mussels and mollusks. So I work on research for mussels mainly, and I also work on assessments to decide which is the level of the conservation status of species. So we go all around the world to assess how species are doing. When we have a water level that is too high to go snorkeling or to go by foot, we have to dive. When we dive in rivers, we need to have a particular equipment that is a small bottle without the BCD, and sometimes we can use the dry suit, and this can be used as a BCD if needed.
When we search, first of all, we have to look how is the environment, and if the current is strong, we will have ropes to keep ourselves in the right position, or even hooks to keep ourselves. Then we can decide if we want to do transects, and we pass along the transects looking at what we see, and we can also search by hand to be sure that what we saw is a mussel and which species it is. Or we can use quadrats, that is frames with a certain definite area that is searched all over the area, digging and putting the mussels in a net. We take the net, we have our net, and we fill this net with everything that we can dig from the quadrats. Another option that sometimes we do is to prepare a large area, to define a large area. We search first with photogrammetry. We do photogrammetry of the area that will then be used to count and to identify, if possible, the mussels. After photogrammetry, 2 other divers pass on the same area, and they have to count by eye each mussel that they see. Last is the quadrats within the same area. So we put the quadrats, the frames, and we dig. At the end, we compare the 3 methods: photogrammetry, visual search, and digging.